Tym razem Was pozdrawiamy z Nysy nad Nysą Kłodzką. Co ciekawego możecie tutaj zobaczyć? Zaraz się przekonacie. Nysa to trzecie największe miasto województwa opolskiego, położone nad Nysą Kłodzką. O to, czy historycznie stanowi część Dolnego czy Górnego Śląska, toczą się spory, a znaczenie nazwy Nysa nie jest jasne. Pewne jest to, że dzięki wytrwałości i pracowitości swych mieszkańców Nysa przez wieki rozwijała się, bogaciła, a z licznych klęsk i katastrof odradzała się niczym Feniks z popiołów. Z kolei dzięki biskupom wrocławskim, którzy od XIII wieku zaczęli tworzyć w tej części Śląska niezależne od książąt terytorium, księstwo nyskie, miasto stało się ważnym ośrodkiem nauki i kultury. Chociaż pod koniec wojny i tuż po jej zakończeniu miasto zostało poważnie zniszczone, to nadal jest tu wiele budowli i miejsc, które warto zobaczyć. Niektóre z nich po prostu zachwycają, jak Bazylika Świętych Jakuba i Agnieszki, która z racji swojej wielkości przez Nysian nazywana jest katedrą. Według legendy około roku 1000 pewien pobożny mieszkaniec istniejącej już wtedy nyskiej osady o imieniu Jakub wraz ze swą małżonką Agnieszką wznieśli na miejscu dawnej pogańskiej świątyni drewniany kościół, któremu nadano wezwanie od imion patronów pary fundatorów. Poza legendą nie ma materialnych śladów po drewnianym kościele. Pierwszy murowany romański kościół powstał w tym miejscu pod koniec XII wieku. Po zniszczeniu przez Mongołów podczas słynnego najazdu w 1241 roku zastąpiony został przez kolejny kościół w stylu romańskim, który ustąpił miejsca obecnej gotyckiej świątyni na przełomie XIV i XV wieku. Pomimo pożarów, zniszczeń w czasie oblężeń przez armię pruską i napoleońską, bazylika przetrwała w dobrym stanie do 1945 roku, kiedy spłonął dach, zawalił się szczyt zachodni i zniszczeniu uległa większość wyposażenia. Odbudowa została ukończona na początku lat 60. XX wieku. W wysokiej na 76 metrów budowli uwagę przyciąga jeden z najbardziej stromych dachów w Europie. Po rekonstrukcji składa się on ze stalowej konstrukcji o wadze 176 ton i pokryty jest 128 000 sztuk rzymskiej dachówki. Dach ten wygląda jeszcze ciekawiej od środka. Każdy się może o tym przekonać, gdyż poddasze jest udostępnione do zwiedzania. Wnętrze halowej, trójnawowej świątyni jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Sklepienie na wysokości 27 metrów spoczywa na 24 wysmukłych filarach. W związku z utratą większości wyposażenia, takiego jak organy niemal wszystkich 43 ołtarzy, wnętrze jest bardzo surowe, ale dzięki temu uwidoczniły się niezwykle smukłe proporcje budowli. Nie wszystko jednak przepadło. Zachowały się m.in. późnogotycka chrzcielnica, potężny chór mieszczański, bardzo nisko zawieszony żyrandol z końca XV wieku, obrazy Hansa Dürera, który pracował też m.in. na Wawelu, oraz Michała Wilmana, śląskiego Rembrandta, którego dzieła pokazywaliśmy w naszym filmie o brzegu. W bazylice znajdują się też nagrobki 8 biskupów wrocławskich, spoczywają tu również serca 2 kolejnych. Nierozerwalnie z bazyliką jest związana stojąca obok dzwonnica, zbudowana na przełomie XV i XVI wieku. Pierwotnie miała mieć 100–120 metrów wysokości i posiadać 6 kondygnacji.
Ze względu na kryzys finansowy i niestabilny grunt, na którym dzwonnicę budowano, poprzestano na 4 kondygnacjach. W 1945 roku wypaleniu uległo całe jej wnętrze. Zniszczeniu uległ 8-tonowy dzwon Święty Jakub z XV wieku, jeden z najstarszych na Śląsku. Z jego resztek odlano 2 nowe dzwony, łącznie jest ich 9. Na pierwszych 3 kondygnacjach jest prezentowany skarbiec Świętego Jakuba, dzieła nyskiej sztuki złotniczej, kielichy mszalne, cyboria, lichtarze, ukryte pod koniec wojny przez ostatniego niemieckiego proboszcza parafii, który informację o ich ukryciu przekazał ówczesnemu polskiemu proboszczowi poprzez zaufaną osobę. W 2003 roku skarb został wzbogacony o zawartość kolejnej skrytki ujawnionej przez 2 starszych mężczyzn, którzy jako dzieci mieszkali na plebanii w 1945 roku i byli świadkami jej zamurowania. Warto wejść na punkt widokowy na dachu dzwonnicy. Dzwonnica, a szczególnie bazylika, były wspólnym dziełem nyskich biskupów i mieszczan. Ci pierwsi tworzyli podstawy pod rozwój Nysy, nadając przywileje, na podstawie których ci drudzy tworzyli świetność miasta, które zostało lokowane na prawie flamandzkim około 1223 roku przez biskupa Wawrzyńca. Dzięki położeniu przy ważnych szlakach handlowych i takim przywilejom jak prawo składu, prawo mili zaporowej, które ograniczało rozwój rzemiosła wokół miasta, w samej Nysie rozkwitało sukiennictwo, piwowarstwo czy złotnictwo. Miasto było jednym z największych ośrodków złotnictwa obok Wiednia i Augsburga. Cenione były też wyroby z cyny, a także pierniki i miodowniki. O znaczeniu Nysy w epoce średniowiecza może świadczyć ukazanie wizerunku miasta w norymberskiej kronice świata Hartmana Szedla z 1493 roku obok Krakowa i Wrocławia. Sercem tego miasta był rynek. Ma on kształt wydłużonej ćwiartki koła, około 155 metrów długości i 80 metrów szerokości. Jest on 3. największym rynkiem na Śląsku. W średniowieczu dzielił się na kilka części. Rynek maślany, zbożowy, rybny, w późniejszych czasach także na tzw. Naschmarkt i Plac Parad. W wyniku zburzenia większości zabudowy w 1945 roku i po wojnie oraz zaprzestania funkcji targowej, nazwy te zanikły. Obecnie w zabudowie rynku i okolic przeważają bloki mieszkalne zbudowane na dawnej siatce ulic. Wokół rynku zachowało się zaledwie kilka kamienic. Na niektórych widoczne są fragmenty z grafito. Wewnętrzna zabudowa rynku poza kilkoma kamienicami to współczesna zabudowa, w niektórych przypadkach wzorowana na dawnej zabudowie. Jedną z najważniejszych budowli nyskiego rynku jest Dom Wagi Miejskiej. Powstał on na początku XVII wieku w stylu niderlandzkiego renesansu w miejscu dawnych sukiennic i składu towaru. Poza siedzibą zarządu administracyjnego księstwa nyskiego mieściła się w nim izba miar i wag. W 1945 roku budynek został prawdopodobnie spalony, a następnie wysadzony przez Armię Czerwoną. Częściową rekonstrukcję wykonano pod koniec lat 40., ale dopiero w 2011 roku odtworzono w pełni elewację z wystrojem rzeźbiarskim i zachowanymi freskami. W tym roku do podcieni wróciła replika wagi. Oprócz wagi w budynku był też przechowywany wzorzec miary łokcia. Do współczesnych budynków należy ratusz, zbudowany z prywatnej inicjatywy w latach 2006-2008. Pierwszy ratusz powstał tu przed połową XIV wieku. W 1499 roku do systematycznie rozbudowywanego ratusza została dobudowana ponad 90-metrowa strzelista wieża. Sam ratusz został zburzony z rozkazu Fryderyka II, a jego następca został zniszczony wraz z wieżą w marcu 1945 roku.
Obecny ratusz ma niższą, 50-metrową wieżę z 30-metrową iglicą. Na szczyt nowej wieży można wyjechać windą. Jest tam punkt widokowy, z którego rozpościera się rozległa panorama na miasto i jego okolice. Pięknemu widokowi towarzyszy jednak poczucie smutku. Jak wiele pięknych budowli miasto utraciło pod koniec wojny. Na obszarze Starego Miasta zniszczeniu uległo 90% budynków. Choć same walki o miasto trwały niecałą dobę i zakończyły się nocą z 23 na 24 marca 1945 roku, to były one poprzedzone bombardowaniem miasta, które po zajęciu przez Armię Czerwoną padło jej łupem. Wiele budynków zostało wyrabowanych, podpalonych. Ofiarą zemsty padła niemiecka ludność cywilna. Siostry zakonne, które opiekowały się do końca rannymi, zostały zamordowane lub padły ofiarą gwałtu. Po wysiedleniu ludności niemieckiej i jej przekazaniu miasta polskim władzom, do Nysy zaczęli przybywać przesiedleńcy z Kresów i osadnicy z Polski centralnej. Przybyłym brakowało mieszkań, a tymczasem wiele domów nadających się do odbudowy zostało zburzonych. Przybyły do Nysy architekt Stanisław Kramarczyk nie tylko ratował najcenniejsze zbiory muzealne z przedwojennych zbiorów, ale także przedstawił projekty odbudowy Starego Miasta, tak jak to miało miejsce we Wrocławiu czy Gdańsku. Władze PRL-u postawiły jednak na nowoczesną zabudowę, a Nysa była zobowiązana do kontyngentów cegły rozbiórkowej na odbudowę Warszawy. Na przykład w 1954 roku 12 milionów sztuk. Dokąd naprawdę ta cegła trafiła? Nie wiadomo. Aby zobaczyć, jak bardzo zmieniła się Nysa, a co się zachowało z dawnych czasów, zapraszamy na tradycyjną podróż w czasie i przestrzeni. Wyruszymy w nią z miejsca, gdzie na rynku stała kamienica nr 18 pod Patrycjuszem. W drugiej połowie XIX wieku kamienicę nabył Paul Fülkel, jeden z pierwszych i zarazem najwybitniejszych nyskich fotografów tego okresu. Poza zdjęciami portretowymi był pierwszym fotografem, który zachęcał Nysian do zakupu fotografii swojego miasta. Samej kamienicy już nie ma, ale jej portal został wmurowany w wieżę Bramy Wrocławskiej, która jest pozostałością po średniowiecznych murach miejskich. Zanim jednak powstała ta wieża i inne fortyfikacje, Nysę broniły umocnienia ziemno-drewniane z fosą. Dopiero w XIV wieku z inicjatywy biskupa Przecława z Pogorzeli, tego samego, który fundował kamienne mury w Paczkowie, powstały wysokie na 8 metrów mury z 28 czworobocznymi basztami, bronionymi przez przedstawicieli 28 miejskich cechów oraz 4 wieżami bramnymi. W XV wieku miasto otrzymało dodatkowy zewnętrzny pierścień murów. W kolejnym stuleciu podjęto się modernizacji miejskich fortyfikacji, ale dopiero w latach 40. XVII wieku miasto otrzymało nowożytne fortyfikacje w stylu szkoły staroholenderskiej z 10 bastionami, 4 rawelinami, fosą wodną i ukrytą drogą między fosami. Fortyfikacje średniowieczne zostały zachowane.
Na początku XVIII wieku powstał system pozwalający zatopić w razie oblężenia przedpola od strony południa. Był to też czas ostatnich remontów średniowiecznych murów. Pod koniec następnego stulecia i na początku XX wieku je rozebrano. Do dziś pozostały nieliczne fragmenty murów i wieże przybramne. Z 4 wież przybramnych zachowały się 2. Pierwsza z nich to podwyższona w czasach renesansu wieża Ziembicka. Druga z wież przybramnych, wrocławska, też powstała w XIV wieku i była podwyższona i przebudowana w XVI i XVII wieku. W obręb murów został włączony również dwór biskupi, a właściwie zamek, który powstał w tym samym czasie co mury miejskie. Czworoboczny zamek posiadał własne mury i był oddzielony od miasta fosą, ale brama wyjazdowa prowadziła przez miasto. Próby przebicia bezpośredniej bramy spotykały się z oporem mieszczan. Zamek miał 3 wieże i 4 budynki mieszkalne. Na przełomie XVII i XVIII wieku, pomimo przebudów, gdy zaczęto cenić bardziej walory mieszkalne niż obronne, zamek przestał wystarczać. Biskupi przenieśli się do nowego pałacu, a zamek stał się zapleczem gospodarczym. W latach 20. XIX wieku rozebrano część murów, a resztę wkomponowano w nowe budynki mieszkalno-gospodarcze. Są to pozostałości młyna zamkowego oraz 2 czworoboczne wieże. Nowa rezydencja biskupów powstała obok dworu. Zaczęto ją wznosić w XVII wieku w czasach Karola Habsburga, a swoją ostateczną formę monumentalnego pałacu w stylu rzymskiego baroku przejęła 100 lat później, w czasach biskupa Franciszka Ludwika von Neuburg. To właśnie temu biskupowi Nysa zawdzięcza wiele budowli, dzięki którym zyskała tytuł Śląskiego Rzymu. Sam pałac spłonął w 1945 roku. Z bogatego wnętrza zachowały się tylko stiukowe dekoracje kominków. Od 1984 roku w odbudowanym pałacu mieści się Muzeum Powiatowe. W muzeum prezentowane są eksponaty archeologiczne, sztuka i rzemiosło artystyczne. Prezentowany jest świat mieszczan w XIX i XX wieku, a także bogata kolekcja malarstwa niemieckiego, holenderskiego i włoskiego. Najważniejszym obiektem wchodzącym w zbiory jest XIV-wieczny manuskrypt Biblii Nyskiej, która powstała w kręgu czeskich bożogrobców i trafiła do Nysy w XV wieku. W osobnych pomieszczeniach prezentowana jest tragiczna historia procesów o czary na terenie księstwa nyskiego. W XVII wieku, szczególnie po wojnie 30-letniej, kilkaset osób, głównie kobiet, padło ofiarą polowania na czarownice. Niestety fakty mieszają się z mitami i trudno dzisiaj dociec, ile było prawdy w tak zwanych piecach do spalania czarownic. Pewne jest, że ofiarą zarabiających na tym procederze sędziów i ławników padło wiele niewinnych osób. Kres tym procederom położył dopiero biskup Franciszek Ludwik von Neuburg. Właśnie temu biskupowi Nysa zawdzięcza powstanie na początku XVIII wieku jednego z najpiękniejszych barokowych kościołów. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła z przyległym klasztorem powstał dla przebywających w mieście już od średniowiecza bożogrobców, zakonu obrońców grobu świętego, sprowadzonych do Nysy z Miechowa pod Krakowem. Za sprawą wojen i decyzji administracyjnych byli oni dwukrotnie zmuszani do zmiany swojej siedziby. Dawny kościół bożogrobców jest wzorowany na słynnym kościele świętego Mikołaja z praskiej Małej Strany. W przeciwieństwie do innych zabytków Nysy, kościół szczęśliwie przetrwał zniszczenia w 1945 roku i o ile z zewnątrz stanowczo wymaga remontu, to wnętrze XVIII-wieczne zachowało się prawie nienaruszone. Iluzjonistyczne polichromie braci Szeferów zdobiące sklepienia są uznawane za arcydzieło późnego baroku. Ich tematyka jest podporządkowana motywowi Krzyża Świętego.
Krzyż, namalowany w centralnym miejscu sklepienia, dzięki złudzeniu optycznemu z dowolnego miejsca w kościele wydaje się wisieć pionowo. Główny ołtarz wykonany jest z różnokolorowych odmian marmuru i rzeźbiony z pozłacanego drewna lipowego. Nieopodal kościoła znajduje się kolejna fundacja biskupa Franciszka Ludwika von Neuburg, fontanna Trytona. Powstała na samym początku XVIII wieku. Nieznany artysta zainspirował się słynną rzymską fontanną Berniniego na Piazza Barberini. Nyska fontanna była symbolem pomyślności i dobrobytu śląskiego Rzymu. Tryton dmucha wróg obfitości. Tuż obok fontanny, na ulicy Brackiej, jest najwięcej zachowanych dawnych kamienic. W jednej z nich znajduje się Centrum Produktu Lokalnego. Opowiadaliśmy o nim w naszym filmie o atrakcjach turystycznych województwa opolskiego. Tam można się dowiedzieć więcej o tym, czym są pierniczanki. Spod kamienic przy ulicy Brackiej widać niewielki kościół zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Tuż za nim znajdowało się Stare Miasto, pierwotna osada istniejąca już w X wieku i ufortyfikowana w czasach Bolesława Krzywoustego. Wraz z rozwojem Nowego Miasta stało się przedmieściem Nysy z luźną zabudową. Na przełomie XIX i XX wieku dawne Stare Miasto zostało zabudowane kamienicami. W przeciwieństwie do Starego Miasta z czasów średniowiecza zachował się targ solny, chociaż jest otoczony znacznie późniejszymi budowlami. Jest to przede wszystkim kolejna perła baroku, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ufundowany przez syna króla Zygmunta III Wazy, biskupa Karola Ferdynanda, dla sprowadzonych tu wcześniej jezuitów. Obecnie kościół jest remontowany i malowidła Karola Dankwarta, znanego m.in. z prac na Jasnej Górze i w Krakowie, są niedostępne. Ciekawostką fasady są drewniane posągi świętych, które obecnie można podziwiać z bliska w Muzeum Powiatowym, gdzie są tymczasowo przechowywane. Jeszcze ważniejsze są budynki jednej z najważniejszych szkół Śląska, tzw. Karolinum. Jej powstanie było związane ze sprowadzeniem na początku lat 20. XVII wieku do Nysy jezuitów przez biskupa Karola Habsburga, którzy 2 lata później otwarli seminarium świętej Anny. Biskup planował też utworzyć w mieście uniwersytet, ale na planach się zakończyło, bo biskup zmarł. 5-klasowa szkoła szybko zdobyła dobrą renomę. Słynęła z wysokiego poziomu nauczania. Jej pierwszym rektorem był światowej sławy uczony, jezuita, matematyk i astronom, twórca helioskopu i odkrywca plam na Słońcu Christoph Scheiner. Na nauki przybywała tu młodzież z całego Śląska, ale też i terenów Rzeczypospolitej. Najwspanialszy okres seminarium to czasy biskupów Karola Ferdynanda Wazy i Franciszka Ludwika von Neuburga. Za ich czasów powstały kolejne okazałe budynki na potrzeby seminarium. Poszukując piękna barokowej sztuki w Nysie, trudno pominąć piękną studnię. To arcydzieło sztuki kowalskiej z połowy lat 80. XVII wieku. Ważąca 2,5 tony i wysoka na 5 metrów krata, miała chronić wodę w studni przed zatruciem. Krata została ukryta w czasie wojny w forcie wodnym i została znaleziona dopiero w 1956 roku. Dzięki temu przetrwała. Fort wodny, gdzie odnaleziono kratę, to pamiątka z ostatnich lat, gdy Nysa była rządzona przez biskupów i pierwszych lat nowych porządków króla Prus Fryderyka II Wielkiego. W 1741 roku, po 9 miesiącach oblężenia, Nysa została zajęta przez pruską armię. Rok później Fryderyk II, doceniając znaczenie strategiczne Nysy, postanowił ją przekształcić w twierdzę. Była ona największą ze wszystkich śląskich twierdz Fryderyka i jego ulubioną. Koszt budowy wynosił 12 ton srebra. Tylko Fryderyk II i jego następca dbali o twierdzę, która była jedną z najnowocześniejszych w Europie, z wieloma rozwiązaniami wyprzedzającymi epokę.
Na początku XIX wieku twierdza nie była dostatecznie wyposażona, brakowało załogi. W 1807 roku wojska napoleońskie pod dowództwem brata Napoleona, Hieronima Bonaparte, zdobyły Nysę po 114 dniach oblężenia i wystrzeleniu ponad 70 000 pocisków. W mieście ocalało tylko 5 domów. To był ostatni raz, gdy twierdza była wykorzystana bojowo. W czasie kolejnych wojen była przekształcana w obóz jeniecki, zwłaszcza podczas wojny francusko-pruskiej, a także podczas wojny prusko-duńskiej, I wojny światowej i III powstania śląskiego. Do najsłynniejszych jeńców przetrzymywanych w Nysie należą dwaj Francuzi, bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Marquis de Lafayette i Charles de Gaulle. Obaj są upamiętnieni tablicami. Przestarzałe fortyfikacje od lat 70. XIX wieku do początku lat 20. XX wieku ulegały wyburzeniu. W 1903 roku miasto przestało być twierdzą. Obecnie to jeden z najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji na Śląsku, obok twierdz w Kłodzku i Srebrnej Górze. Jest od nich zresztą znacznie większa i architektonicznie bardziej zróżnicowana. Chociaż zachowało się około 50–60% obiektów, które jeszcze istniały na początku XX wieku, to zajmują one powierzchnię około 80 hektarów. Burzliwe dzieje twierdzy corocznie upamiętniane są dniami twierdzy nyskiej. Nie sposób pokazać w filmie wszystkich ciekawych obiektów dawnej twierdzy. Część z nich jest niedostępna, inne znajdują się poza centrum, a sama twierdza zasługuje na odrębny film oraz większą uwagę zwiedzających miasto. Jednym z najstarszych zachowanych obiektów jest bastion Świętej Jadwigi. Powstał on w XVII wieku jako jeden z 10 bastionów staroholenderskich. Początkowo to była ziemna konstrukcja, następnie murowana. Już w czasach pruskich w latach 70. XVIII wieku zbudowano dwukondygnacyjne kamienno-ceglane kazamaty, częściowo przykryte zewnętrznym nasypem otaczającym 5-boczny dziedziniec. Kilkanaście lat temu bastion Świętej Jadwigi przeszedł renowację i w jego wnętrzu, poza informacją turystyczną, placówkami kulturalnymi znajduje się multimedialna wystawa opowiadająca o dziejach twierdzy. W blisko 70% zachowała się fosa zewnętrzna. Była podzielona na kilka odcinków z możliwością regulacji poziomu wody, jej piętrzenia lub gwałtownego zrzucania, co miało zapobiegać zamrażaniu wody w fosie oraz bronić przed powodzią. Spośród wszystkich zachowanych fortów zdecydowanie wyróżnia się pełniący rolę cytadeli Fort Prusy. Powstał on w latach 1743–45 na wzgórzach na północnym brzegu Nysy i zabezpieczał tereny, z których można było prowadzić ostrzał miasta. Stacjonowało w nim 1000 żołnierzy. Fort Prusy ma zarys obwałowań na planie 5-ramiennej gwiazdy, wewnątrz której wznoszą się 5-boczne dwukondygnacyjne kazamaty, osłonięte od góry i od zewnątrz nasypem ziemnym. Na obwałowaniach znajdowały się schrony pogotowia bojowego. Od 4 boków fort zabezpieczały chodniki przeciwminowe. Fosy od strony przeciwstoku broniły kaponiery rewersowe połączone poternami. Do zaopatrzenia w wodę w forcie służyły 3 studnie. Główna, głęboka na około 30 metrów, znajdowała się w budynku na centralnym dziedzińcu, gdzie była wartownia i magazyn fortu. Chociaż jeszcze w drugiej połowie XIX wieku prowadzono na forcie prace modernizacyjne, to spełniał on już tylko rolę koszar, następnie więzienia i magazynu. Na początku XXI wieku fort został częściowo wyremontowany, usunięto część drzew, dzięki czemu jego niezwykły kształt został uczytelniony. Fortem zarządza stowarzyszenie. Na terenie fortu odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, a samemu obiektowi powoli jest przywracana jego świetność.
Częściowo na obrysie fortu wznosi się żelbetowa wieża ciśnień. Powstała w 1907 roku i pełniła rolę punktu widokowego, nazwanego na cześć kanclerza Bismarcka. Ma wysokość 33 metrów. Na jej szczyt można wjechać windą lub wejść schodami. Mając za sobą schody w bazylice i dzwonnicy, wybraliśmy windę. Długą wędrówkę po Nysie można zakończyć w olbrzymim parku miejskim, powstałym w XIX wieku. 42-hektarowy park został zaprojektowany w stylu angielskiego ogrodu krajobrazowego. Do jego powstania należało wcześniej osuszyć podmokłe tereny. Wędrując pośród drzew liczących nieraz 170 lat, warto przespacerować się koło stawu łabędziego, czyli pozostałości dawnej fosy, oraz stawu gondolowego. Miejski park składa się także z części leśnej. Można tędy dotrzeć nad Nysę. Gdy kręciliśmy nasze materiały do tego filmu, rzeka płynęła spokojnie swoim nurtem. Spacer wzdłuż Nysy był prawdziwym relaksem. Trudno sobie było wtedy wyobrazić, że kilkanaście tygodni później Nysa i Biała zamienią się w siejące zniszczenie rwące rzeki. Przez kilka dni z wielkim smutkiem śledziliśmy programy informacyjne pokazujące rosnące zagrożenie, ale też z wielkim podziwem patrzyliśmy na mieszkańców Nysy, którzy bohatersko walczyli z żywiołem, ręka w rękę wznosili wały z worków z piaskiem, by bronić swój dobytek i swoje ukochane miasto. Wiemy, że niektóre z miejsc, które pokazaliśmy, ucierpiały od powodzi. Ale też wiemy, że kolejne miejsca są ponownie otwierane i że są warte odwiedzenia. Cała Nysa jest warta odwiedzenia. Przyjeżdżajcie do Nysy, bo to świetne miejsce. Nasz film dedykujemy mieszkańcom Nysy.